25. Chyba zgubiliśmy jedną sekcję, bo powinniśmy mieć 31. Tylko bardzo, bardzo powolutku, wiesz? Pomału, Artur. Wolniej. Stop. Nie poleciało tam. Stop. I dobra. Coś takiego jak krzywa pomiędzy momentem obrotowym a obrotem silnika. W sumie jesteśmy idealnie ustawieni. Nic, pozawieszamy te wieszaki tutaj. Dobra, do odpięcia. Śmiało góra! O to chodziło. No teraz jest git. Będziemy za niedługo stawać to wszystko do góry. Wystarczy! Dobra. Okej, no to co? Będziemy linować. Teraz się trzeba przyłożyć, chłopaki, zatrzeć ręce. Są tacy operatorzy, którzy uważają, że jak im się nie chce przelinować, to mówią kierownikowi, że przelinowanie nie działa. To właśnie to jest to przelinowanie. Ej! O, panie, stop! No. Dobra, stop. O, idealo, panie. Spróbujmy popchać. Ja go siłą własnej woli przepchałem. Jest. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest drugi dzisiaj dzień naszego montażu, można powiedzieć takiego normalnego, bo pierwszy dzień to był taki półmontaż, można powiedzieć. I dzisiaj będziemy wkładać, mamy zmontowany cały wysięgnik 72 metry, wersja SSL. Mamy już go zmontowanego na ziemi. Zaraz się dźwig 200 będzie przestawiał na sam koniec. Będziemy go łapać w dwóch miejscach i zakładać na żurawia już gąsienicowego docelowo. Potem będziemy podpinać odciągi. Będziemy ustawiać jeszcze tacę od Superlifta, żeby podnieść ten wysięgnik do góry, bo potrzebujemy troszeczkę mieć więcej balastu niż to, co jest na samym żurawie, żeby go podnieść do góry. Przelinujemy zblocze i to będzie tak naprawdę tyle. Potem już będziemy czekać, aż dzisiaj już zobaczycie, jak ten dźwig wygląda w pełnej okazałości z wysięgnikiem podniesionym do góry. W międzyczasie jeszcze wyjaśnimy kilka takich może smaczków czy ciekawostek przy podnoszeniu tego wysięgnika, jak my to robimy. Nie każdy robi to tak jak my, różne są szkoły, ale akurat my mamy jakieś tam jedne swoje sprawdzone metody, które uważamy, że są dobre, bezpieczne. Jeszcze zanim to zrobimy w ogóle, to przejdziemy się po wysięgniku ze 2 razy, żeby sprawdzić, czy wszystkie odciągi są dobrze poodczepiane, że te odciągi, które mają zostać na wysięgniku, są zabezpieczone, a te odciągi, których będziemy używać do podniesienia i do trzymania wysięgników, że są odbezpieczone, że są pobolcowane, wszystko jest elegancko. Także jeszcze raz sobie z Maćkiem przejdziemy po wysięgniku, żeby wiedzieć, tam jest tyle tych bolców i wszystkiego, że no, czasem gdzieś tam się jeden jakiś bolec może przeoczyć, także to zawsze sprawdzamy 2 albo 3 razy. Dobra, te są zabolcowane, więc to się nie... To jest, ale to nie jest do końca wbite. Czemu to nie jest do końca wbite? Które? To. Zawleczka. Już, Patryk! Daj zawleczkę małą! Pokaż, jaką masz. Dobra, to tu mamy zabezpieczone. Bolec też się nie wyrzuci do góry. Fajnie, że posmarowane wszystko elegancko, ale tego akurat nie będziemy używać tutaj. I te tak samo są. Zabolcowane. I tak. I ta pierwsza będzie szła do góry. Tak jak masz otwarte, elegancko. Dobra, i tu masz połączone elegancko do zewnątrz, tak. Ciach. I teraz te masz odbolcowane i odbolcowane, te masz zabolcowane i zabolcowane. Idealo. Tu masz zabolcowane, odbolcowane. Idealo. Tak, teraz już przejechał dźwig 200, bo jeszcze troszeczkę dalej musieliśmy przejechać, żeby mieć na tyle udźwigu, żeby podnieść cały wysięgnik. Mamy obliczone, że dźwig 200 będzie miał 31 ton około. Też mamy przećwiczone z historii, że to jakby się sprawdziło. A taki smaczek, jakby ktoś chciał sobie zobaczyć, że my nie robimy tego na pałę, tylko rzeczywiście sobie to robimy, no to liczymy sobie po prostu środek ciężkości wysięgnika na sekcji, które mamy. Na podstawie tego sobie potem obliczamy, ile będzie miał udźwigu dla ten dźwig gąsienicowy, ile będzie miał ciężaru ten drugi dźwig. No i to nie jest w ogóle na pałę, tylko sprawdzone przez nas. Wiemy, że jakie zawiesia dobrać do tego. Tu akurat mamy 2 pasy 30-tonowe, więc prawie na 60 ton z małym kątem udźwigu, a będziemy mieć 30 ton zaciągnięte. Cały wysięgnik według tego, co tutaj mamy policzone. Mam nadzieję, że na tym rysunku to będzie.
Cały wysięgnik będzie miał 67,42 tony. I podział wagi będzie, o tutaj mamy, podział wagi będziemy mieć 31 ton na 200 i 36 ton będzie na gąsienicy. No i oczywiście podnosimy superliftem ten wysięgnik. Akurat stykło. Dobra, wsiadaj pan. Nie mierzyłem tego przynajmniej. Czy ten lift, wiesz, Nie, to 11 metrów to będzie zaraz za tym. Tak, dosyć idealnie to nam wyszło pod kątem tego. Bo czasem jest tak, że troszeczkę sobie za mało liny wypuścimy i potem raczej wolimy nie jechać liną na dół. Z uwagi właśnie na to, o tym, co mówiłem wcześniej, że te liny nie są za bardzo ponapinane. Lepiej jechać do góry niż na dół, więc lepiej sobie tej liny troszeczkę więcej wypuścić. No dobra, będzie ok. Zaciągaj, Artur. Dawaj do góry pomału. Tam se patrz, żeby się nie poplątały też te liny, jak tam nawijasz, nie? Bo tam są jeszcze H1 i H2. Mam prośbę, wyskocz tam do tyłu i patrzcie, jak ta lina się nawija, bo tam są jeszcze dwie liny obok i ona się przeplata z jedna z drugą, wiesz? Żeby tam patrzeć, trzeba tam patrzeć, wiesz? Delikatnie na pewnie leżą, ale nie widzę, żeby nie mi majtało na kamerze. Nie, ja wiem, ale lepiej wysłać tam kogoś, jedna osoba niech patrzy, ja ostatnio Patryka dałem, niech Lonia tam pójdzie i tylko patrzy, czy gdzieś tam się czasem nie wpląta i nie przytnie tej liny. Grzegorz, ty już podjeżdżaj głową na dół, wybierz sobie te teleskopy jakieś i po te pasy. No to zaciągaj pomału, Artur. Że ten bloczek przekrzywił, nie wiem, czy się krzywo nie zaciągnie teraz. Nie, jest ok. No teraz idziemy zapiąć 200 z drugiej strony do wysięgnika. Mniej więcej w ten sam sposób, co tamten, tylko że na końcu. Aha, jeden, no. No, trzymam szykle. Dobra, zaciągaj. Uważajcie na te kable, nie? Musisz to pomału robić, bo tutaj musimy patrzeć, żeby nam zawleczek nie pozrywało i żeby w drabinkę nie weszło. Pomalutku zaciągamy. Dobra, zaczekaj chwilkę. Jakby ci tam o zawleczkę haczyło, Maciek, to możesz nawet ją wyjąć, a potem założyć, nie? Dobra, trzymaj metry i zaciągnij tak z 10 ton. Masz dychę? Dobra, to najpierw Artura podniesiemy. Jeszcze Artura sprawdzę, czy jest idealnie. Maciek, staj tam na końcu, masz radio? Tak mam. No to patrz tam na końcu, ja sobie będę tutaj stał. Sprawdź jeszcze, czy ta szekla się zaciągła idealnie na środku. A, tu jest elegancko. Dobra, Artur, zaciągaj pomalutku. Uwaga tam. Trzymamy metry, zaciągamy. Uwaga tam, panowie. A u mnie powoli zaczyna wstawać. No, na razie to się odgina, nie wstaje, wiesz? Dopiero jak wstanie z kantówek, to będzie wstawać. Uważajcie, bo on się może huśnąć troszeczkę. Mam 23. Dobra, to ciągnij tak do 28 na razie, pomału, aż zacznie stawać. No, ładnie odjechał. Artur, daj troszeczkę do góry. Dobra, jest nasz. Dobra, Grzegorz, ile masz? 25. Chyba zgubiliśmy jedną sekcję, powinniśmy mieć 31. Grzegorz, ty już wystarczy. Artur niech podciągnie do góry. To składamy od razu, czy je zostawiamy? Zostaw, bo jeszcze będziemy lądować na nich. To jedź już na siebie, Artur, i podjeżdżaj do przodu gąsienicami. A ty, Grzegorz, Ty, Grzegorz, luźny obrót i tylko staraj się głową utrzymywać, żeby mniej więcej w linii było, dobra? No, a mniej więcej się w linii utrzymujcie, nie? Tam. Grzegorz, teraz te wszystkie ruchy, co będziesz robił, musisz robić bardzo... Dobra, zatrzymujemy, hamujemy wszystko, stop. Jak będziemy jechać teraz, to wszystko bardzo, bardzo powolutku, wiesz, bo jak nam huśnie, to może nam w kabinę uderzyć, wiesz? Więc staramy się to robić bardzo, bardzo powolutku wszystko, ok? Patryk, zostań tam, a Maciek byś tutaj przyszedł, byś mi pomógł tutaj to łapać, dobra? Tak jak idzie elegancko. Wiesz co, ja też sobie tutaj siądę.
Dobra? Dobrze. Weszedł u Ciebie już? Weszedł. Artur, jeszcze leciutko obrotem w lewo. Dobra, stop. I najeżdżamy. Dobra, stop. Dobra, najeżdżamy, Artur, pomału. Dobra, stop, stop. Grzegorz, ty masz tam luźny obrót, czy nie? Troszeczkę niżej, Artur. O, tak. Dobra, i troszkę na siebie jeszcze. Dobra. I tam widzisz dziurkę, tylko nie wkładajcie tam łap. Jeszcze na siebie troszeczkę. Dobra. I troszeczkę na dół daj. Dobra, stop. Jeszcze na dół, jeszcze dołek. Jeszcze dosłownie 2 Dołeczek. Masz ok? Dobra. To dawaj pilota i bolsujemy. Tylko teraz co? Masz tutaj już to przygotowane, odbezpieczone? No to pomału, czekaj, Maciek, wyjdź sobie stąd. Wyjdź na zewnątrz. Dobra, siedzi. Ja tu już weszedł cały. To teraz zabolcować najpierw tamte młoteczkowe zawleczki, a potem schowamy te, nie? Artur, dobij go jeszcze trochę. O, teraz. No, lepiej tak jak ty zrobiłeś. No i okej. Aj, teraz się zabezpieczę. Jomum. I prąd też mu. Masz zawleczki, Lonia? Porobione, zabezpieczone. No to dobra, to my stąd uciekamy. Tutaj nie musimy węży podłączać, bo nie mamy W1 ani nic, żadnej tej. Idziemy tam kłaść na dół Grzegorza. Tony się zgadzały, tylko mój mózg się nie zgadzał. Jak zobaczycie tutaj, to mamy dwie fazy podnoszenia. Pierwsza faza to jest, jak mamy zapiętą gąsienicę tutaj i 200 tutaj i miejmy wtedy 24,62. Zapytamy się operatora, ile ma teraz na haku. Grzegorz, ile masz na haku? 25 ton. Czyli pomyliliśmy się o 400 kg. No. To teraz będzie druga faza, gdzie Artur po prostu poluzuje do zera i tobie skoczy waga do 31 ton. Dobra, to Artur, luzuj się pomału. Jestem na to przygotowany. Widzicie, że te pasy już są teraz zluzowane, gąsienica nie trzyma już nic, a połowę, czy tam tyle, ile policzyliśmy wagi, będzie trzymać 200. Dobra, ile teraz masz, Grzegorz? 30 ton. 30 ton, no to pomyliśmy się o 1 tonę, no. Na 30 ton to na takie obliczenia to nie jest źle. To teraz nasz wysięgnik z tej strony się już trzyma na bolcach, które przed chwilą zabolcowaliśmy, a z drugiej strony trzyma się na 200, na dźwigu, ma teraz 30 ton mniej więcej zaciągnięte, czyli tak jak przewidywaliśmy. No i co? I popuścimy sobie to teraz na dół i podjedziemy sobie, jeszcze ważna rzecz, podjedziemy sobie, tak jak jest teraz jeszcze wysięgnik w powietrzu, jako że nie będziemy mogli sobie go oderwać bez bala z palety z tyłu, to sobie już teraz weźmiemy i podjedziemy gąsienicami do samego przodu, po to, żeby sobie trochę miejsca na tą paletę z tyłu zrobić. No a jak on jest podwieszony z przodu, to nic mu się nie stanie, po prostu będziemy jechać do przodu i tyle. Dobra, Artur, jedź do przodu. My jedziemy teraz do przodu, Grzegorz. Ty tam po prostu głowa na dół, luźny obrót, Artur też luźny obrót i jedziemy. To jeszcze powiemy jedną rzecz, bo niektórzy sobie myślą, że gąsienica ma podparcie do samego końca i tam, gdzie jest hydromotor z tyłu i tu, gdzie jest z przodu, to duże kółko. A tak naprawdę tak nie jest. Tak naprawdę to podparcie gąsienicy to jest dosłownie ta pierwsza rolka na dole i możecie widzieć, że to jest jakaś metr różnicy pomiędzy jednym a drugim. Tak naprawdę tam to drugie, zobaczcie, że jest w powietrzu. Ono praktycznie nic nie przejmuje, tylko tam roleczka jest z przodu. Dobra, wystarczy, Artur, będzie. Ok, panowie, podłóżcie tam ze dwie kantówki pod pod wysięgnik, może z każdej strony. No to dlaczego tak robimy? Bo jak sobie widzieliście wcześniej, to mieliśmy wysięgnik w kilku miejscach popodpierane.
no i to obciążenie się jakoś rozkładało równomiernie. Tutaj mamy asfalt, no nie chcielibyśmy tutaj inwestorowi uszkodzić tego asfaltu, więc dajemy dodatkowe 2 dębowe podkłady. Wiemy też z doświadczenia, że jak damy sosnowe podkłady, to tutaj taki nacisk pójdzie, że po prostu je zgniecie i je rozwali, więc dajemy koniecznie 2 dębowe podkłady, jeden obok drugiego, żeby ten nacisk trochę rozłożyć i żeby tego asfaltu tutaj nie wgnieść niepotrzebnie. Dobra, Grzesiu, to siadaj. Artur, patrzaj, żeby ci tam nie zaciągło. I do zera, do zera. No i dobra, daję dołek. Dobra, styknie, żebyśmy na kable nie siedli. Dobra, chłopaki, tutaj jak sobie odepniecie, to ustawcie hak, tak żeby był centralnie obok głowy, dobra? I najlepiej jakby on był po prawej stronie, tak jak jest, tylko że centralnie obok głowy niech jest, dobra? O. Tak. My sobie w międzyczasie z Lonią już pociągniemy linkę. Dobra, to ja idę na magazyn po manitę. Dobra, będzie Lonia. Na razie wystarczy. I dobra jest. Odpinać. Teraz sobie położyliśmy zblocze hakowe zaraz obok głowicy, no bo jak podniesiemy już potem wysięgnik do góry, to tylko przejedziemy lekko obrotem w prawo nad zblocze i będziemy mieć fajnie do linowania zblocza. No, wysięgnik po prostu podniesiemy do góry, przejedziemy nad hak i będziemy go przelinowywać. Tak jak w każdym innym dźwigu, można powiedzieć. On musi mieć gaz, bo inaczej się męczy pompa, męczy się silnik, wszystko się męczy. Gdyż silnik ma swoje, że tak powiem, optymalne parametry, może nie optymalne parametry pracy, ale jest coś takiego jak krzywa pomiędzy momentem obrotowym a obrotem silnika. No, silnik jak chodzi na jałowych obrotach, no nie ma optymalnego momentu obrotowego, a jednak podczas teleskopowania te pompy, one są dosyć duże tutaj w tym żurawie już 200, no one trochę obciążają ten silnik, nie? Więc zamiast męczyć ten silnik, żeby on dusił i miał dodawać mieszankę i to tak potem wygląda, że ten silnik faluje i tak beznadziejnie, to musi być te 1200-1300 obrotów moim zdaniem, żeby on sobie fajnie tą pompę wysterował i żeby go ta pompa tak nie obciążała. Generalnie trzeba dodać troszkę gazu, żeby ten silnik miał jakiś optymalny swój moment obrotowy, żeby te pompy go tak nie dławiły. To powiem szczerze, denerwuje jak są operatorzy, którzy siedzą i mają nogi na pulpicie i no oczywiście są żurawie, w większości już takie żurawie, gdzie ten gaz jest sam dodawany, że jak dotknie joysticka, to sam się gaz wysteruje i to jest ok, no ale jak jest taki dźwig, czy operator nie lubi tego, bo niektórzy operatorzy nie lubią tego, że dźwig mu sam dodaje gazu, no to trzeba po prostu wziąć i ten gazu trochę dodać. Nie mówię, żeby pałować ten dźwig tak, że nie wiem, 2000 obrotów, czy jakieś tam horrendalne dla silnika dieslowego takiego obroty, ale myślę 1300 obrotów, żeby sobie trzymać podczas teleskopowania, to jest takie optymalne. Sobie przejedziemy 200 z powrotem tam w to miejsce, gdzie staliśmy na początku, po to, że już mamy zwolnione miejsce za żurawiem, po to, żeby sobie tą balast paletę ułożyć, to Wam pokażemy, jak będziemy układać do podniesienia wysięgnika. Wtedy sobie zapniemy ten wielokrążek, co sobie tam jeszcze wisi do wysięgnika, tutaj już do ciągów, naciągniemy sobie go. Jak sobie go naciągniemy, no to wtedy będziemy mieli możliwość przeciągnięcia też tych lin, które są od wciągarek, które będą szły do haka. No na chwilę obecną, no jakby ten wielokrążek jest pomiędzy nami, a jakby blokuje drogę tym wciągarkom. Więc najpierw sobie to wszystko ładnie napniemy, potem sobie liny przeciągniemy, przelinujemy zblocze, a na samym końcu sobie ustawimy tą paletę, do tej palety się dopniemy i postawimy wysięgnik do góry i to będzie tak naprawdę koniec dzisiaj. To taka jeszcze jedna uwaga co do przejeżdżania z głową w górze i z balastami. Jak widzicie, jakbyśmy chcieli teraz jechać z żurawiem w pełni złożonym, ok, można tak jechać, nawet wręcz instrukcja mówi, żeby tak jechać. Ale zobaczcie, że tam teraz tak jak jest to zblocze, to zaraz przy tym zbloczu jest taki bardzo fajny mechanizm z takimi bardzo fajnymi lampami, które są bardzo przydatne dla operatora.
I jakby tak sobie zahamował operator podczas przejeżdżania, no to ten hak mógłby się rozbujać, no i po prostu on uderzy w te lampy i je uszkodzi. Już nie powiem, że się to już kiedyś nie zdarzyło. Więc dobrze sobie wyciągnąć przynajmniej jakąś część człona, powiedzmy jakąś połówkę cienkiego człona, która nie waży zbyt dużo, to jakby nie zrobi nic wielkiego, jeżeli chodzi o to, żeby miało ten dźwig gdzieś przeważyć, czy jakąś niestabilność tu prowadzić. No a dzięki temu, nawet jeżeli by to zbocze się rozbujało i pyknęło w tego człona, to się nic nie stanie. A poza tym ten człon, który wyjdzie teraz, jak zobaczycie, jak będziemy teleskopować, on jest o wiele cieńszy od tych członów, od tego grubego podstawowego, więc ten dystans pomiędzy hakiem a członem po prostu będzie mały też i jest bardzo małe ryzyko, jak operator jedzie i w miarę spokojnie jedzie tym dźwigiem z głową w górze, że to zblocze uderzy w cokolwiek, a jak już uderzy, no to przynajmniej nie rozwali fajnych lamp. I teraz właśnie wysuwa tego człona najcieńszego, wysunie sobie go troszkę do góry, zabulcuje i możemy śmiało jechać bez ryzyka uszkodzenia lamp i czegokolwiek tam dookoła. Ma wysięgnikiem dobry metr, a jak był wciągnięty do samego dołu, to może z pół metra było do tych lamp. Podczas gdy chłopaki się ustawiają 200, to my sobie zamarkujemy pozycję tacy czy balast palety, różnie to ludzie nazywają. Robi się to bardzo prosto, po prostu mamy środek żurawia, który jest tutaj zaznaczony na gąsienicy. Co ważne, niektórzy sobie biorą i znaczą środek żurawia w tym miejscu, gdzie sobie po prostu biorą mi na gąsienicy. Tak naprawdę na gąsienica ona potem sobie idzie do góry i sobie przejeżdża. Ona dopóki leży na ziemi, no to tutaj leży, ale w pewnym momencie może zostać poderwana do góry, jak się przejedzie. No i już sobie wędruje pewnie w drugą stronę po górze. O! Można powiedzieć, ktoś już to raz zrobił, bo nasi tu byli. Zaznaczyli sobie środek żurawia tutaj na klepce od gąsienicy. No i jak widać, to już zawędrowało to do góry, ale to chyba jakieś dawne czasy jeszcze. Natomiast to na ramię mamy środek, no i od tego sobie znaczymy, my potrzebujemy dosłownie 11,5 metra, bo na 11 metrach będziemy odkładać naszą balast paletę. Moglibyśmy zrobić, chyba mamy na tyle miejsca, żeby zrobić 13, ale nie chcemy też im tutaj zajmować miejsca tyle dużo na budowie, po prostu damy więcej balastu, a paletę damy na 11 metrach, bo mamy opcję zrobienia 11 metrów, 13 metrów i 15 metrów. A zrobimy 11 tylko z uwagi na to, żeby zajmować mniej miejsca tutaj na budowie, bo mówię, że żuraw jeszcze przez kilka dni, zanim będzie podnosił, to jeszcze będzie tutaj stał. Generalnie to jest tak, że jak zobaczycie w tabelę udźwigu, że odległość od osi tego derricka, czy superlifta, jakkolwiek by to nazwał, jego, będzie nie 11 metrów, tylko 11,5 metra, podczas gdy paleta będzie na 11 metrach. I dlaczego tak jest? Dlatego, że tak naprawdę powinno się stosować jeszcze takie liny, które idą od tyłu żurawia do balast palety, które jakby podtrzymują ten balast, żeby on był na tych 11 metrach, podczas gdy wychylenie tego derricka jest na 11,5 metrach. Ale ludzie, którzy to robią, wydaje mi się chyba na co dzień wiedzą, że raczej tych lin nikt nie stosuje. One są chyba tylko po to, żeby w jakiś sposób lekko zastabilizować tą paletę. Generalnie w 100% żurawi, które są teraz Vario superliftami, ten balast po prostu wisi z tyłu, to nikt nikomu nie przeszkadza, to są tak powolne ruchy, że z tym się absolutnie nic nie dzieje. Natomiast dlaczego też 11,5? No dlatego, że jest tam jakiś margines błędu w komputerze, wiadomo, że się nigdy nie ustawi perfekcyjnie. W szczególności jak się nie ma Vario Superlifta, no Vario Superlift umożliwia podniesienie do góry, do dołu tego balastu i można sobie to, że tak powiem, dowolnie wtedy kombinować. Natomiast jeżeli się ma tylko dziury do bolcowania, tak jak w tym żurawiu i nie ma w ogóle Vario Superlifta, no to te 11,5 jest przynajmniej 11,5 musi być. No po to, żeby w momencie jak będziemy dźwigać ramię do góry, czyli tego superlifta, w momencie jak damy do góry, żeby to wstało, czy w momencie jak żuraw się odgina, jak będziemy podtrzymywać wysięgnik, no to on też zawędruje te 10, 20, 30 różnie centymetrów do góry i to się wszystko zmieni, więc z tych 11,5 i tak się zrobi jakieś 11,2, 11,3 i to jest jakby dla żurawia akceptowalne i on sobie to wszystko mierzy, potem tensometry tutaj są jeszcze na linach, które jakby dają informacje jakby takie podstawowe do komputera, czy
jesteśmy przeciążeni w jedną stronę, czy w drugą stronę, czy nam się liny nie luzują, czy tego balastu nie jest za dużo i tak dalej, że się nie będziemy rozdwajać na tym i tutaj, tak powiem, rozkminiać całą genezę, jak pracuje żuraw gąsienicowy, bo nie po to jest tutaj ten materiał. No ale generalnie dążę do tego, że ustawiamy paletę na 11,5 metrach po to, że jak zadźwigniemy tą paletę, to już tych 11,5 metrów tak naprawdę nie będzie. No w sumie jesteśmy idealnie ustawieni, nie? No 11,5 mamy znaczek. Chodź z drugiej strony zrobimy. No i tyle. Środek mamy. Mamy oś. Nic, pozawieszamy te wieszaki tutaj. Jak zawiesimy sobie wieszaki, to sobie to podniesiemy do góry, damy sobie to tam. No i to jest tyle roboty. Potem damy te dwie czekoladki. No to mówimy czekoladki, bo wyglądają trochę jak czekoladki. Na górę i to jest tyle faktycznie. A tamte po drugiej stronie pójdą dopiero później, jak będziemy robić podnoszenie, ale wtedy będzie paleta stała po drugiej stronie dźwigu. Teraz do podniesienia wysięgnika będzie stała tutaj, a potem podnoszenie będziemy robić tam, więc ta paleta będzie musiała stać po drugiej stronie. To jest wtyczka, która tylko i wyłącznie tutaj do tej wtyczki się podłącza krańcówkę. A krańcówka jest, potem pokażemy, jak ją odwiniemy, że jak paleta wstanie do góry, to ta krańcówka pójdzie do góry, pociągnie za ten mechanizm, no i jakby dźwig będzie wiedział, że się uniosła. Sama linka powoli. Brawo. Czekaj, Leon, pojedynczo, bo się przeciągamy. Zbieramy delikatnie, jeszcze. No teraz zapinamy paletę i będziemy ją przenosić już w miejsce docelowe. Daj do środka ten hak, do środka. Odwracamy ją. Jeszcze pół metra. Środek nie jest idealnie na środku. Jeszcze Maciek 20 cm w lewo go musisz przesunąć. Cieknij do góry delikatnie. Artur, weź sobie już ale sobie ręką ustaw. Pójdź po drewnie i sobie ręką ustaw na kresce. Ale ręką już. No, ja mam. Masz? Siadaj. Siadamy. Dobra, do odpięcia. Do odpięcia. No, to zobaczcie, że tutaj ta linia, którą mamy tutaj akurat sobie narysowaną na środku, tu jest tu jest linia środka, tu jest linia środka, to jest ta linia, którą myśmy wcześniej sobie rysowali. Mniej więcej to się pokrywa. A akurat jesteśmy centralnie naprzód, bo jakbyśmy byli obróceni, no to by to nie miało sensu, nie? Ale jako, że jesteśmy centralnie obróceni 180 stopni naprzód, no to jakby wszystkie linie się tak pokrywają, nie? Tak zrobimy. Coś metry zapamiętał. Dalej, góra. I układamy teraz balasty. W sumie potrzebujemy tylko chyba 15 ton z tego co pamiętam. W zależności od tego jaka wersja wysięgnika, jaka odległość, to mamy tutaj na 11 metrach będziemy mieć tacę, 72 metry wysięgnika, 180 plus 60 ton balastu, wystarczy nam 15 ton. No profilaktycznie damy 25. Tak, jak idzie. Jak jest więcej, to nic nie szkodzi. Gorzej jakby było mniej, to wtedy jest ryzyko, żebyśmy mogli polecieć w drugą stronę. I teraz sobie odpinamy tą szeklę i te pasy, które używaliśmy do podniesienia wysięgnika, no po to, żeby to uwolnić i żeby potem sobie zapiąć ten wielokrążek tam do odciągów. Grzegorz, ty byś musiał założyć mi ładne, małe te łańcuchy. Chyba że masz już duże, no to duże zostaw. I 2 szare pasy. Daj linkę tutaj.
Dwa szare pasy, te 4-tonowe, wiesz? Na dół. Stop. I jedziemy góra, powolutku góra. Śmiało góra. Dobra, i pod kontener w lewo. Na U czy na baczek dajemy? Na U. Ciach, tutaj. Możesz do 2 haków dać od razu. Żeby było dobrze. O to chodziło. Jedziemy linką do góry. Artur, możesz pomału dać głowę na dół. Ja też mojego muszę trochę w jedną stronę go. A macie odbierze, ale ta mała breszka! Dobra, już damy radę. Stop. No teraz jest git. Stop. Jeszcze? Stop. Stop. Dobra, stop. Artur, daj lekko główkę na siebie. Artur. Jeszcze stop. Nie. Dobra, stop. Grzesiu, luzuj do zera. Uwaga, kantóweczki. Będziemy za niedługo stawać to wszystko do góry. Jeszcze sobie raz przejdziemy tylko cały wysięgnik, żeby zobaczyć, czy jest wszystko dobrze odbezpieczone. No i w sumie to jest tyle. Dobra, podnoś pomału do góry, Artur. Dobra, stop, czekaj. Musimy mieć 100%, że to jest... No, ja mam luźne. Masz luźne? Dobra, ciągnij. No to dobra, to jest wszystko ok, my z Maćkiem schodzimy, a ty se trzymaj to na jakimś takim naciągu, wiesz, może nie, że wstaje z ziemi, ale także wiesz, na lajcie, nie? I do tyłu przekładaj. To jest lina wciągarki numer 1, czyli H1. Przeciągniemy sobie ją do początku wysięgnika, a potem tutaj jeszcze wisi H2, jako że mamy podwójne zblocze, no to mamy dwie liny i musimy sobie je przeciągnąć do początku za pomocą wciągarki. Wystarczy! Dobra. Nie popuszczaj już pomocnika, wystarczy. Pomału hamuj. Dobra, stop. Dobra, teraz przerzucamy superlifta do tyłu. Mamy podpiętego wielokrążek, mamy podpięty do odciągów od głównego wysięgnika. I teraz napinamy wciągarką E, czyli napinamy superlifta do tyłu. A jednocześnie popuszczamy wciągarką od, można powiedzieć teraz już to jest wciągarka głównego wysięgnika, czyli wciągarką W2 tutaj akurat w tym wypadku, która się znajduje na superlifcie. Pokaż, żeby się tam kręci ta wciągarka. No i wtedy trzymamy to tylko napięte, bo nie możemy wysięgnika do góry podnieść jeszcze, bo no, nawet byśmy nie dali rady, bo by się dźwig wywrócił. Więc trzymamy tylko trochę napięte te odciągi. No, tam operator ma na komputerze informację, jakie jest napięcie tej liny, więc nie robi tego ani za dużo, ani za mało, czyli trzyma to w jakimś tam jednym, powiedzmy, poziomie napięcia, aż to przeciągnie do tyłu, nie? No liny
tutaj mamy trochę wyciągnięte, tutaj też zwróćcie uwagę, że ta lina sobie idzie takim bananem tutaj po wysięgniku. I też chłopaki tutaj leciutko ją przytrzymują sobie, można powiedzieć tak troszeczkę sterfują na niej, a to po to, że jak my przyciągamy to do tyłu, to czasami jak ją pociągnie i ona nabierze pędu, ta lina tutaj, to ją potrafi jej pociągnąć tak 10-20 metrów nawet, jak już tak zacznie lecieć. A tak to ona będzie sobie uciekać, o tak jak oni teraz takiego moonwalka na tej linii, na tej linie robią, ale przynajmniej ona się wciąga, ale nie ma takiego nagle i kuśnięcia tej liny, że nagle pełno tej liny wylatuje, nie? Jak widzicie, mamy te backstopy od Superlifta, czyli te siłowniki, które stoją tak do góry. To warto też tam patrzeć, żeby te rolki weszły w prowadnice tam, po których jeżdżą na tym Superlifcie. No czasem się może zdarzyć, że tam jest jakiś lekki luz i no, trzeba się upewnić, że one po prostu wejdą elegancko w tą prowadnicę. Ja sobie tam pójdę do góry i będę patrzał. Ciągnij, ja sobie pójdę, będę patrzał na rolki, że tam wejdą od tych backstopów, wiesz? Ciężar Superlifta już będzie działał na Twoją niekorzyść, więc ESI spadnie, nie? Teraz ten Superlift jest praktycznie, można powiedzieć, w pionie. To możecie sobie wyobrazić, że tak jak ciągnęliśmy wcześniej ciężar i Superlifta plus jeszcze te odciągi, które tam są napięte, tak teraz będzie sytuacja, w której ten Superlift będzie już całkowicie napierał w drugą stronę, więc można powiedzieć, że będzie luzował nam te liny z tyłu. Więc bardzo ważne jest, żeby tam liny trzymać napięte, te odciągi. A tutaj w międzyczasie też to trzymać. Wszystko mniej więcej musimy trzymać napięte. No a teraz sobie wyobraźcie, że to będzie chciało iść w drugą stronę. No i zaraz to będzie też zatrzymane. No i tutaj się nam odklejają już te odciągi, do których będziemy tacę podczepiać. One już swobodnie pomalutku się odklejają. Też będziemy sobie na nie patrzeć, żeby gdzieś ich tam nigdzie nie przyblokowało. Generalnie teraz mamy podpiętą już balast paletę czy tacę z balastami. Mamy wszystko ponaciągane i będziemy próbować podnieść wysięgnik do góry. Teraz tylko w tym żurawiu trzeba przepiąć wtyczkę, żeby wbić mu program z balast paletą, żeby on też widział tutaj tą balast paletę. Musimy wpiąć wtyczkę tu na dole, zaraz wepniemy. Artur musi przepiąć wtyczki u góry. Jak przepnie wtyczki u góry, no to automatycznie jeszcze musi przepiąć program, żeby on sobie patrzał na tą paletę, czy ona się wstaje, czy nie wstaje. Jak wstanie, to musi tam zielona strzałka zapalić, że paleta wstała do góry i jest wszystko pięknie, ładnie. Generalnie. Tak jest. Ten ciężarek jeszcze damy. Nie wiem, czy on teraz jest na pograniczu, czy w sumie to jest takim... No, damy go tak. Co? Dalej z diamencikiem. Tak, z diamencikiem. Ta baleta podniesie się do góry, to ta końcówka pociągnie tutaj w dół ten mechanizm, no i wtedy się mu zapali zielona lampka, że ma pracę w powietrzu. Generalnie nawet nie musielibyśmy jej odrywać teraz z ziemi, no ale pokażemy, że ona się rzeczywiście odrywała. Widzicie? Lekko zatańcuje. To zjedź z powrotem na dół, dotknij to tylko, dotkniemy sobie z powrotem ten i będziemy linować. Zjedź se na dół. A zaswaliła Ci się zielona lampka już, że wstała ta paleta? Masz informację?
Tak jest. No to elegancko, poczekaj sobie ją uspokoję. No to dobra, to połóż głowę z powrotem na dół. No i dobra, i siadło, jest końcówka na czerwono? Tak jest, wszystko działa. No to spoko, to chodzi mi o to, że jak będziemy podnosić też do góry, nie, potem, to żeby ona sobie też siedziała, z wiadomych przyczyn, nie, jak jeżeli ona jest z tyłu i siedzi, no to... Ale tam masz Emax Emin, nie? A, dobra. Okej, to ciągniemy linki. Na tą wciągareczkę. No będziesz miał H2 masz zapiętą, ci zapiął Lunia, H2. No teraz tak. Wyciągnęliśmy sobie trochę tej liny, ale jak wymienialiśmy superlifta do tyłu, to tak się okazało, że trochę nam chyba braknie do przelinowania, bo będziemy 2 razy po 10 pasm przelinowywać. No potrzebujemy dobre 50 metrów liny jeszcze w zapasie. O, możecie zobaczyć, że ona się tam napina u góry dosyć ostro. W momencie jak jechaliśmy superliftem do tyłu, no to ją troszeczkę jeszcze wciągnęło, trochę więcej niż oczekiwaliśmy. Musimy troszeczkę więcej wyciągnąć. Dobra, chyba styknie, Artur, jest pomiędzy szóstkami mniej więcej. Bo plączesz nam liny. Nikol zamknięty. No to ciąg. Okej, no to co, będziemy linować, dajemy wysięgnik do góry, pomocnika, zostawcie tego pomocnika jeszcze. Zostawcie go, bo jak się okaże, że za mało jeszcze mamy, no to jeszcze pociągniemy, nie? No i doskonale, jest elegancko. Dobra, dawaj wysięgnik do góry i nadjeżdżamy na zblocze. Czołe podrywaliśmy dla swobody na to wyższe. Dobra, okej. No najpierw to niższe linujemy. Teraz się trzeba przyłożyć, chłopaki, i zatrzeć ręce. Czekaj, już jedziemy, muszę go zahamować. Jeszcze, troszkę jeszcze. Nie robimy nic innego niż to samo co w małych dźwigach, tylko troszkę z większym zbloczem, czyli przelinowujemy. Są tacy operatorzy, którzy uważają, że jak im się nie chce przelinować, to mówią kierownikowi, że przelinowanie nie działa. To właśnie to jest to przelinowanie. Przelinowuje się po to, że im więcej pasm, tym więcej udźwigu. Na jednym paśmie każda wciągarka i każda lina jest w stanie pociągnąć daną nośność. No i potem im więcej tych pasm dokładamy, tym większa ta nośność się robi. I mamy też oczywiście pełno rolek na głowie i pełno rolek na zbloczu. Musimy zrobić takie rolki, które producent wskazuje, że jak mamy na 2 razy, tu akurat mamy 2 razy po 10 lin, bo mamy podwójne zblocze, 2 wciągarki, na każdą wciągarkę po 10 lin, no to musimy robić dokładnie takie rolki, jak jest w instrukcji. Zresztą generalnie zawsze tak powinno robić. Każdy żuraw ma instrukcję, jak się powinno przelinować i tak się powinno przelinować, jak jest w instrukcji. Co się zyskuje dzięki temu przelinowaniu, to już tak mówimy totalnie łopatologicznie, no to, że napięcie tej jednej liny potem tutaj na haku rozkłada się na razy tyle, ile zrobimy lin. Czyli jeżeli jedna lina jest w stanie uciągnąć 10 ton, to jak przelinujemy na 4 liny, to jest 40 ton. To nie jest tak dokładnie, bo jeszcze są to siły tarcia i tak dalej. Jakby zobaczyć rzeczywiście w instrukcję producenta, to jest troszeczkę mniej niż 4 razy 10, ale tak czy inaczej, no można tak łopatologicznie przyjąć, że to jest 40 ton. 5, proszę bardzo. No tu akurat mamy, akurat nie z instrukcji, tylko no to akurat jakaś serwisówka nasza do tego żurawia oczywiście, ale serwisówka. I tutaj mamy pokazane po prostu po kolei, jak mamy linować. Jaka jest U3 następna z bloczu? 2 razy 10, K4, U2, K5, U3. To ci pomogę. Nie trzeba. Nie trzeba, dam sobie radę. 2 razy po 10, tak jak mówiłem. Góra. Ładuj na górę. Ty to może wyciągniemy całą tą linę, co teraz? O, będę ją przyciskać. No. Ej! 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 Mała strata będzie. Pusta głowa. To z pustą głową można składać. Jedź. Dobrze, do przodu. Dobra. Pomieszamy z tobą. Tutaj można czymś tam?
2 razy 200. Pomału. Tu już jedziecie do Kauszy. No, dobra. Haushing. Jest. Puść. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, dlaczego i co my zapinamy, to jest, u góry jest krętlik. On się tak obraca swobodnie, jest nasmarowany. A na dole jest kausza. A dlaczego krętlik plus kausza, nie sama kausza? No dlatego, że jak mamy bardzo dużo liny, szczególnie takiej sztywnej liny, dużo wysięgnika, no to ten krętlik powoduje, że jak ta lina się rozwija, jakby gdzieś było jakieś napięcie, naprężenie liny, że ona by się skręcała, no to ten krętlik spowoduje, że ona po prostu się rozpręży i ten hak się nie będzie obracał. A kausza to jest to i w tą kauszę wkładamy linę z zaciskiem. Rurę To założymy. blokuje tą linę, żeby Nie, była zablokowana po prostu w jednym miejscu. To pokażemy. Tutaj jest, tu jest ta kausza, tu jest zacisk na linię zrobiony, zakucie można powiedzieć. Tu jest jeszcze taki bolec blokujący, jakby dodatkowe zabezpieczenie, żeby ta lina w górę, widzicie, nie chciała wypaść ani w jedną, ani w drugą stronę. A tu akurat w Demagu jest zrobione coś takiego, że ten zacisk ma taki sześciokąt normalnie, takie powiedzmy jak nakrętka standardowa. No to jest oczywiście wykute wszystko, czy wykute, czy wymaszynowane. I ono tu się blokuje, także to się absolutnie nie obkręca w tym. Natomiast obkręca się na krętliku. No to ta rurka tutaj jest po to, żeby lina z rurek po prostu nie spadła. Jakby się nie daj Boże gdzieś zluzowała, abyśmy stawiali jeszcze luźne liny by były, żeby po prostu nie wypadła żeby lina nie wypadła z rolek, no to jest, bo tak w każdym innym dźwigu, to jest troszeczkę większe tutaj, ale generalnie zasada działania jest tak jak w każdym innym żurowie. No i teraz smarujemy krętlik i widać jak ten smar, o, tutaj wychodzi. Dobra, wystarczy. 2 razy 200 ton. Pomału dźwigamy głowę do góry, musimy sobie patrzeć tutaj na liny. No generalnie musi nam się ładnie lina tutaj wszędzie podapinać, wolniej, trochę wolniej, zdecydowanie wolniej Artur, bo to bardzo szybko idzie. Muszę tutaj linę kontrolować, żeby mi się nie zagięła. Znaczy ona się musi tu cała wciągnąć do zblocza, a lepiej to zrobić w taki fajny, kontrolowany sposób niż na szybko. No dawaj, dawaj. Pomału, pomału, pomału. Dobra, to najpierw mi się prawa napięła, czyli... No to czyli teraz H1 muszę podgoić, żeby sobie najpierw zluzował te wyższe. H2 się najpierw napięła, wiesz? Najpierw się napięła mi H2, czyli ta dolna. Tak, tylko jej nie odbolcowujcie, bo się może huśtnąć, nie? Ale jeszcze masz luzu, Artur, na tym, na superlifcie, więc ciągnij to do góry pomału. Dobra, stop. Stop. Tutaj są te. Zawleczki są po wewnętrznej stronie zblocza. Dobra. Wewnątrz, pomiędzy... Powolutku, powolutku. Dobra, jest w powietrzu. Ładnie, ładnie się układa, ładnie. I jako, że działamy na dwie liny, to teraz musimy sobie najpierw to zblocze ustawić i jedną wciągarką, czyli H1, wciągarką numer 1 jedziemy na dół, żeby sobie wyrównać to zblocze. Jeszcze troszkę, jeszcze. Dobra, troszkę do góry, troszkę za daleko. Troszkę do góry ją daj, albo drugą na dół. Dobra, no jest mniej więcej równo. I tak jak mamy teraz równo zblocze, to operator sobie po prostu musi wcisnąć, że mamy ustawione na równo zblocze, kliknąć mu tam na ekranie takie 0 i tam się wtedy pojawi taki zielony znaczek i lina już będą szły, że tak powiem, w synchronizacji. O, będą zsynchronizowane, że będzie równo szła jedna i druga wciągarka. I maksymalny udźwig tego zblocza to jest 2 razy 200 ton. Czyli 400 ton. No to co, panie? Jedź pan do góry i liną na dół. Teraz już podnosimy głowę do góry, czy tam wysięgnik do góry.
rozwiniemy trochę liny, sprawdzimy odległość od osi, czy komputer, czy nam wszystko dobrze posprowadzaliśmy. Po prostu manualnie weźmiemy miarkę i sprawdzimy odległość od osi, żeby mieć pewność, że wszystko jest dobrze złożone. No i to by było tyle na dzisiaj. Potem go przyziemimy z powrotem, bo prognozy na weekend są takie, że może troszeczkę wiać. No możesz pokazać, że teraz wciągarki pracują w synchronizacji i te zblocze, dwie wciągarki idą równocześnie na dół i ono w miarę prosto idzie wtedy. No nic, teraz tylko podnosimy głowę do góry tak naprawdę, nie robimy nic innego, tylko podnosimy wysięgnik do góry. Możemy sprawdzić, że te backstopy, które podtrzymują wysięgnik główny, tutaj jakby też te rolki muszą w te prowadnice sobie ładnie wejść. Ok, no tutaj generalnie, żeby być bardzo dokładnym, to ustawiliśmy sobie na 50 metrów od osi, według tego co myśli dźwig, 50 metrów od osi i sprawdzimy, czy to co myśli dźwig to jest rzeczywiście real. Czyli wejdziemy pod dźwig i dokładnie od samego środka dźwigu sobie złapiemy miarkę i sobie pociągniemy do haka i będziemy wiedzieć, czy to wszystko się zgadza. Jeżeli się zgadza, no to tak powiem, na te czynności nasze kontrolne są zakończone już na chwilę obecną. Było idealnie, wiesz? Idealnie na środku, dobra? Na ziemię daj! Jest środek? To lecimy. Tu mamy 50. Tu jest 50. Pasowało, że hak będzie dokładnie tutaj zjedzie na te 50. Wygląda na to, że raczej zjedzie. Jeżeli by się okazało, że jest różnica pomiędzy jednym albo drugim, no to są dwie rzeczy. Albo żeśmy źle wbili program do komputera, czyli daliśmy mu inną długość wysięgnika, albo któryś z czujników kątowych pokazuje po prostu błędny odczyt. Znaczy robi błędny pomiar i przez to pokazuje przekłamanie na odległości od osi. Kartusz zjedzie, no wiadomo, że on też, ten hak się troszeczkę buja na takiej odległości, nie jest też bardzo duży. Ale wiadomo, że z jakąś dokładnością do 10-20 cm ten pomiar będziemy mogli w miarę dokładnie zrobić. Pomimo tego, że to jest zblocze, które waży 10 ton no i mamy, jako że mamy 2 razy po 10 pasm, czyli 20 pasm na linie 28, to jeżeli jest 10 ton i 20 pasm, to łatwo można policzyć, że każda lina jest pół tony napięta, tylko pół tony. Na taką linę 28 mm to takie napięcie to jest tak naprawdę bardzo mało. Dlatego też to widać, że każdy podmuch wiatru sprawia, że no te liny, jak widzicie, chodzą jak struny leciuteńko. No jest prawie w ogóle nie napięte, no ale tak po prostu jest, dlatego też nie jedziemy za szybko liną na dół, staramy się raczej jechać bez przyspieszacza, żeby no też ta lina się nam jakoś nie poplątała na bębnie niepotrzebnie. A jest równo mniej więcej. Wygląda na to, że jest zdecydowanie ok, ale już zjedziemy na sam dół, żeby być w 100% pewni, że jest elegancko, więc... Ja ci powiem jeszcze jedna rzecz. H2 idzie cały czas jednostajnie, a wiesz, goni ją H1. O H1 idzie szybciej, wolniej, a H2 cały czas idzie jednostajnie. Dobra, stop. O, idealo, panie. No możemy pokazać, że widzimy tutaj, gdzie jest 50 metrów, jest, no, ja bym powiedział, że z dokładnością co do nawet 5 cm. Wiadomo, że to zblocze się buja. A jak przestaniemy, żeby się nie bujało, to jest dokładnie 50 metrów od osi. Bardzo dokładnie. Z tego można powiedzieć, że taka duża maszyna z takim dużym wysięgnikiem ma tak dokładne czujniki, jest tak sztywna, że to co pokażę na komputerze jest taką dokładnością co do 10 można powiedzieć centymetrów pokazane tutaj w realu.
No dobra, no to jedziemy do góry i koniec, panie. Aha, to jeszcze to pokażemy, może pokażemy, jak to wygląda z tym gonieniem. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale jak jedziemy w górę, to lewa cały czas idzie jednostajnie, a prawa strona raz przyspiesza, raz zwalnia, no po to, żeby tą synchronizację. Tam jest jakiś system kontrolny, cały czas jakieś encodery, które rejestrują, ile się obraca dana wciągarka i jedna idzie jednostajnie, a druga ją po prostu goni. No nie ma sensu, żeby jedna drugą goniła i się wyprzedzały i hamowały nawzajem, tylko wygląda na to, że ktoś... Obracasz się teraz, Artur? Obraciłeś się? Tak, obróciłem się na zero, bo bym na 4 stopnie po zblocze. I druga rzecz, musimy się chyba maksymalnie do tyłu cofnąć, nawet nie ze samego zblocza, tylko chłopaki z balastami przyjadą, nie? No tak, ale to dopiero się cofniemy, jak będziemy nad ziemią tam, Artur. To się musimy obrócić do prawej, żeby oni z tymi czekoladkami mieli jak wjechać, nie? No to obrócimy się, jak już będziemy, Artur, tam, nie? Tutaj też taka ciekawostka, jak kładziemy głowę na dół, to tutaj tyle liny ubywa, że ta średnica tego bębna W2 robi się bardzo mała i ta lina idzie bardzo, bardzo blisko tych wszystkich tutaj widełek, które wchodzą od ciągni. Ona jak jest więcej nawinięta, to odstaje, a teraz już coraz bliżej, jak zjedzie kolejny zwój i się przesunie w jedną lub drugą stronę, to będziemy widzieć, że ona tam wręcz prawie trze po tych wszystkich odciągach. No teraz już będziemy kładli pomału wysięgnik i będziemy jechać do domu. Zostawimy go tak na weekend podpartego. Obrócimy się tak, żeby jeszcze chłopaki przyjadą przez weekend z balastami tutaj. Musimy się tak obrócić, żebyśmy im umożliwili tutaj wjazd. No i dobra, i dawaj w dołek i powstacamy te bolce i do gabloty i dawajmy to zło. Dobra, dawaj głową na dół. Pomału, bo jak mi się dziury zacelują, to stop. Co? Czekaj, no niech się ta kotwica ślizgnie w lewo, bo napiera i będzie wam gorzej. No właśnie chcę ją śliznąć, tylko teraz nie mamy za bardzo szans. Daję się trochę na dół. Spróbujmy popchać. Dawaj go. Ja go siłą własnej woli przepchałem. Moja silna wola przez weekend się zrobi taka. Też bym tak chciał. Dobra, dawaj na dół. Wysięgnikiem. Stop. Macie? No ja nie mam. I co? Masz? A daj H2 troszkę do góry. Stop. Jest. No, siadaj. Dobra, podjedź trochę do tyłu, Patryk, patrzaj. Nie siadaj, tylko podjedź do tyłu, nie siadaj, podjedź do tyłu ino. Z swojej strony czy z mojej? Chyba z obydwu musimy, nie? A tutaj to się odkręca, czy nie? To jest guziec. Taka świnia z Afryki. Przytrzymaj tam tą krańcóweczkę, tam szkałszę, rolenia. Tą linę się nie wyłamała, wiesz? Daj tak na bok ją może. O, tak. Dobra, stój. Ale nie odbezpieczaj, ona ci pójdzie tak na dół. Jeszcze troszkę, dobra. Dobrze, wystarczy Lonia, tyle. I dwie jeszcze. Tylko dębowe koniecznie na górę.
Na spód może być sosna, ale na górze, żeby było dębowe, żeby nie wgniotło. Doskonale. Napinaj E, popuszczaj W. Dobra, no to mamy zmontowany żuraw, poszło dosyć sprawnie, sprawniej niż myśleliśmy. A to wynika z faktu, że myśleliśmy, że nic nie zrobimy pierwszego dnia, bo platforma jeszcze nie była gotowa. A tak jak wcześniej mówiliśmy, pierwszego dnia sobie już tam coś przygotowaliśmy, trochę podgoniliśmy. No dzisiaj jest piątek, godzina 16. Już mamy wszystko posprawdzane, krańcówki, odległości od osi, wszystkie inne bajery, które tam potrzebujemy. Przyziemiliśmy z powrotem dźwig na weekend, dlatego że zapowiadają troszeczkę silniejsze wiatry. Możesz pokazać, że tam postawiliśmy z powrotem hak na ziemię. Podparliśmy go. Tacę też położyliśmy na ziemię. No wiadomo, że taca musi, czy tam balast paleta musi być na ziemi też. Popodpierane zostawiamy tak na weekend, no i koniec. Koniecznie oglądajcie następny film, bo będziemy pokazywać, jak wrzucamy ten element tutaj 213-tonowy. Jeżeli potrzebujecie duży dźwig, to wiecie, do kogo dzwonić. Jeszcze dwa słowa takie już personalnie, może ode mnie, techniczne, stricte. Dla tych, mam nadzieję, że dla tych osób, którzy pierwszy raz oglądali montaż takiego żurawia, można powiedzieć od kuchni, to jest to coś takiego ciekawego, być może się tym zarażą. Natomiast też dwa słowa dla osób, które być może nas oglądają, którzy też takie żurawie składają. To, co my tutaj robimy, to nie jest świętość, to nie jest jakaś wykładnia, że to musi być dokładnie tak robione. Każdy ma swoją szkołę i każdy ma swoje sposoby, knify. Bylibyśmy też bardzo ciekawi, żebyście napisali w komentarzach, co ewentualnie Wy byście doradzali, co możemy my zrobić lepiej, ewentualnie co Was zaciekawiło, co może my, ma jakieś fajne patenty sprzedaliśmy tutaj w tym materiale. No to jest takie też pole dla dyskusji, do tego, żeby branżowo wymienić się jakimiś doświadczeniami. Mówię, to nie jest jakaś świętość, to nie jest tak, że my tutaj wszystko zrobiliśmy perfekcyjnie i że tego się nie da zrobić lepiej, szybciej i dokładnie. To jest po prostu sposób, w którym my to robimy. Uważamy, że nam się w ten sposób robi to dobrze. Oczywiście trzeba się uczyć całe życie. Jeżeli ktoś ma coś lepszego jeszcze do zaproponowania, coś do radzenia, bardzo chętnie wejdziemy w dyskusję i bardzo chętnie czegoś jeszcze nowego spróbujemy, a być może ktoś też czegoś nowego od nas spróbuje.